Siemka, ja jestem Adacho i chciałoby się powiedzieć, że tu są normalni widzowie, tu są widzowie, którzy oglądają filmy z podań, tu są widzowie, którzy oglądają owocowe openingi, a tutaj jesteście wy, którzy dotrwacie do końca tego filmu albo przynajmniej obejrzycie większość moich dzisiejszych geogeserowych zmagań, ponieważ jest to temat, w który ostatnio się bardzo wkręciłem, ale jest to mało popularne. Mimo wszystko ja dalej się kieruję zasadą, że to jest mój kanał, to nie jest kanał tylko i wyłącznie o Dragon Ballu, więc raz na jakiś czas jakąś gierkę albo dwie, albo trzy, nie wiem ile dzisiaj się uda zagrać, na kanał wrzucę. Tak się składa, że widzicie to prawdopodobnie pod koniec maja. Ja nagrywam to 22 maja, więc jeśli będę montował ten film później, znacznie później, to być może dam wam aktualizację, czy udało mi się wejść do Golda 2, bo obecnie jestem w Goldzie 3. Co tydzień to mam awans, jak widzicie 3 tygodnie temu byłem w Silverze 3, 2 tygodnie temu w Silverze 2, tydzień temu w Silverze 1, no i ostatnio udało mi się wpaść do Golda. No i tutaj już gramy na ogólnych mapach, więc te rankedy, które ostatnio grałem na streamach, to były rankedy na takim, powiedzmy, seedzie dla noobków, że wrzucało nas gdzieś tam na jakieś główne miasta i tak dalej, więc można było łatwiej ogarnąć, gdzie się jest. Tutaj gra się już na tym open worldzie, więc zresztą zobaczymy jak tam dzisiaj pójdzie. Zagram 2-3 gierki, ale chciałbym wam też zrobić drobne komentary na końcu z gierki, którą albo wygrałem, albo przegrałem, już nie pamiętam, ale miałem tam tak zajebiste zgadnięcie, że tak powiem guess, no bo jest to geogeser, jest to geograficzny zgadywacz, więc po polsku można byłoby powiedzieć, że miałem zajebiste zgadnięcie, jedno z moich, powiedziałbym, że nie pod kątem punktowych, ale miałem zajebistego nosa. Chcę wam po prostu potem pokazać, więc przechodzimy sobie do gierki. Trochę za głośno mam to. Gramy z Japończykiem. I widzę, że jesteśmy w miejscu, które bym określił na początku Turcją. Nie jestem do końca pewien. Zobaczmy, jesteśmy. Północ, wiecie co? Mam jakąś taką czutkę na Bałkany, ewentualnie na Turcję, ale mam wrażenie, że mogę tutaj znaleźć zaraz jakieś... Albo Włochy? Albo Włochy? Villanowa? Wiecie co? O, jest jakaś tablica. Mam takie ostatnio czutki, że jak jestem we Włoszech, to mówię, że to jest Turcja, wiecie? Byłoby fajnie zobaczyć ten napis, ale prawdopodobnie nie zobaczę. Wiecie co? Spróbuję strzelić w ten region. Nie jestem do końca pewien, ale troszeczkę inaczej się gra przeciwko komuś, a troszeczkę inaczej się gra samemu, bo tu wiecie, jakbym grał samemu, to bym... Portugalia, okej. Jakbym grał samemu, to bym szukał więcej jakichś znajdziek i tak dalej, a tutaj chcę trochę zmusić przeciwnika do tego, żeby on też strzelił. No tutaj się dałem podłożyć. Dobra, widzę, że jesteśmy w Europie. Mamy tam jakiś napis. Punia 200 metrów. Byłoby dobrze podjechać chociażby tutaj, bo mam tutaj jakieś oznaczenia. Miasto. To mi przypomina, wiecie co? Litwę Łotwę. Ciaucius, Acius, akurat tak się składa, że Eneba ma siedzibę w Litwie, więc trochę się już jak to powiedzieć, obejrzałem. W sensie zapoznałem się z takimi słowami. Zobaczymy, gdzie on tutaj strzeli. Oczywiście, że to jest Litwa. Trochę niżej, pod Kownem, ale odrobiłem straty z pierwszej rundy, także... Wicius, Ciacius, oni się zawsze tak nazywają. Nie wiem, czy Japończyk akurat będzie to wiedział. Dobra, jesteśmy w miejscu, w którym widzę już palmy. Niech nie zwiedzie nas ta... proszę bardzo. Co to takiego? Japońskie znaczki. Oczywiście, ale chwila, moment. Japońskie znaczki, ale jakbyśmy byli na południowej półkuli? Ruch prawostronny, to nie może być żadna Tajlandia. Wiecie co? To nie będzie to miejsce, bo... To była północna półkula? Co to kurde było? Guam? Strzeliłem w kraj, który ma lewostronny ruch, ale naprawdę zgłupiałem. Dobra, tutaj mamy... Chwila, moment. Dym leci z tej strony, więc jedziemy w lewą stronę. Mamy północną półkulę, ruch lewostronny, no bo widzę tutaj dym spod auta układa się w taki sposób, jak myśmy jechali lewą stroną. Spróbuję podjechać w jakieś miejsce, w którym byłby jakikolwiek znak. Lewostronny... Czy w Kanadzie jest lewostronny ruch? Chyba nie, już zapomniałem. To musiałyby być jakieś wyspy na przykład. Zobaczmy, co będzie napisane na tym traktorze.
Widzę tutaj typowego Europejczyka. Nie no, lewostronny ruch, tylko wiecie, jedziemy taką polną drogą, więc może to jest... O, patrzcie, zdjęcia w ogóle się zmieniły. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym zdjęcia jeszcze są... O, znowu są inne. Ale widzicie, tutaj jest jakby... A, nie ma co chyba się sugerować tym ruchem, bo mamy tutaj po jednej stronie robioną drogę. 8% nachylenie. Kurde, co to jest? Można byłoby ogarnąć po słupkach. Słupki jakby takie niemieckie? Ale znaki nie do końca niemiecko mi wyglądają. Dobrze, że Japończyk też nie kojarzy, gdzie jesteśmy. Dobra. Nie. Widzę teraz chyba po cieniu, że... Wiecie co? Powiedzmy, że to był ruch lewostronny. Powiedzmy, że to był ruch lewostronny. Ale wydaje mi się, że to mogą być Niemcy. Znowu Litwa? To nie był ruch lewostronny, czyli się dałem troszeczkę zmylić. Chociaż no, wyczułem to, że on jechał jedną stroną, bo... Dobra, nieważne zresztą. Tutaj mamy już prawdopodobnie jakąś Rosję. Zobaczmy, czy tutaj są rejestracje europejskie. W większości nie, ale mamy... O, patrzcie. Mamy jakiś taki pomarańczowy pasek po stronie rejestracji. Tu widzę jakieś napisy. Nie no, to musi być ewidentnie Rosja. Ja bym stawiał, że to są po roślinności. Żeby to... O kurde! Kirgistan! Ale oberwałem. Dobra. Nie spodziewałem się Kirgistanu. Teraz to... O, to jest moje ulubione po prostu. Jestem wyrzucony w totalnym wypizdowie, ale ten znak jakby... O kurde. Taki azjatycki? Dobra, skuterki jeżdżą po lewej stronie. Widzę, że budownictwo raczej takie daleko azjatyckie. Nie wiem, czy mogę tam normalnie dalej podjechać. Czemu mi tam nie łapie strzałeczka? Okej. O, to będzie ważne. Nie, no to mi wygląda na Tajlandię. Chyba, albo na klimaty tajlandzkie. Tajskie w zasadzie, nie tajlandzkie. No bo Indie średnio mi pasują, chyba ze względu na jakość dróg. Nie widziałem, żeby... O, może Sri Lanka? Ale w Sri Lance chyba jest trochę więcej angielskiego, mam wrażenie. Wiecie co? Zaryzykuję. Droga... No powiedzmy, że Sri Lanka. To będzie już strzał. Okej, to była Indonezja. No niestety się nie udało. No powiem wam, że ta mapa to już jest zupełnie inna gra. Chociaż no póki co dobrze sobie radzę. Widzieliście moje win ratio. 7, teraz 18 gier, 11 wygranych. Mam nadzieję, że chociaż... O, gramy z Polakiem, który nie ma... dość nietypowo wygląda, o tak bym powiedział. Dość nietypowy manik. O! Rekreacyjne centrum Smrodawka. No to kurde, to jakieś Czechy albo Słowacja, co? Smrodawka, Rejka, Gruszbutka, Ranch, Nevada, Autocamp. To mi wygląda na jakieś... To mi wygląda na jakieś Czechy, co? Smradawka. Dobra, szybki strzał. Wiecie co? Bliżej może dam też Słowacji. Taki strzał bezpieczny, jakby się okazało, że to gdzieś tutaj. Mam wrażenie, że to już są bardziej wysokie góry. Ja to tak strzeliłem, jakby to były też wysokie góry. Ale zaczynają się takie pagórki. Zobaczymy. Byłem trochę bliżej, także okej. Mówię, ta mapka to już jest, to już nie są przelewki, no nie? Wiecie, jak się wyrzuca graczy do centrum, o tak jak na przykład tutaj, do centrum albo do po prostu jakichś miast, no tutaj ewidentnie mamy chyba Luksemburg. Właśnie miałem mówić, że żółte te. Szczelimy sobie na przedmieścia stolicy, ale mamy żółte rejestracje. O, nie wiedział? Kurde, mogłem strzelić bliżej centrum, miałbym więcej punktów, raczej na 5K nie ma co liczyć, ale jakby się udało. Chcę wam pokazać ten jeden strzał, który udało mi się załatwić ostatnio, bo tak sobie nagrywałem gierki. Dobra, czekaj. Północ. Zobaczmy rejestrację tego auta. Widzę, że jest Europa. Zobaczmy w ogóle, co jest na tym aucie napisane. O, jest dziwne T, takie z ogonkiem. Cu Zambet, cu Siguran. A to nie jest jakaś... Czekaj. Wiecie co? Albo Rumunia, albo Litwa znowu. Nie jestem w stanie rozpoznać tych języków. Musiałbym zobaczyć jeszcze jeden napis.
O, pani zapytam tutaj na drodze. O, jesteśmy w jakimś miejscu, może tutaj? Nie, nie widziałem żadnych napisów. O, ta tablica będzie bardzo pomocna. Numer beneficial. Obretful prochikil. Kurde, bele. Nie, to mi wygląda chyba na Litwę, wiecie? Dobra. Gdzie Polak? Rumunia, no! Jakiś aż usz potrzebuję, jakieś takie, no to C przecież czytam T z takim ogonkiem, to jest typowo rumuńskie, ale te słowa nie brzmiały mi aż tak bardzo po rumuńsku. O, tam jest tablica. No jesteśmy we Włoszech ewidentnie i myślę, że jesteśmy chyba gdzieś w takich środkowych, bym powiedział. Albo nawet takich środkowo-północnych. A może bym nawet, no kurde, ta roślinność, ale to doniczki, to nie wiem, czy się jest co sugerować. Roślinność taka mieszana. Nie no, jesteśmy we... Kurde, północ. Byłem trochę bliżej, ale trafiłem kraj, on dał środek Francji, więc nie zyskałem tyle, ile mógłbym zyskać normalnie. O, proszę bardzo. Środek miasta. Coś po francusku. No, wiecie co? Czy ja tam widziałem w ogóle wcześniej francuską flagę, która mi zniknęła? Nie. Wiecie w co strzelimy? Strzelimy w Lyon. Fucking. Troszeczkę bliżej, ale nadal mam dużo HP. Niestety troszeczkę tutaj kolega przewagę nade mną zyskuje, ale nie ma problemu. To mi wygląda... No to na pewno jest jakaś daleka Azja, ale wiecie co? Bez zastanowienia, szybki strzał w okolice Dżakarty. Zobaczymy, czy się zwróci. Czy się zwróci, zobaczymy. Let's go! GG, tak jest. Już kojarzę trochę te uliczki z Dżakarty. Co prawda, nigdy nie byłem, ale jest dobrze. Dobra, udało się coś wygrać, jakiś honor odzyskać. Drugie miejsce jeszcze w rankingu. Zagramy jeszcze jedną gierkę. Jedna przegrana, jedna wygrana. Gramy z Brytyjczykiem. Welcome. Pomacham, żeby nie było, że Polacy to chamy. O, pomachał też, dobrze. Dobra, to jest Ameryka. O nie, to jest chyba, to jest, po pani widzę, że to jest Afryka, ale już miałem mówić, że taki czerwony piach. Wiecie co, to mi wygląda na Ganę. Szczeliłbym w Ganę. Szczeliłbym w Ganę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie Kenia, bo ja mam problemy z Kenią. Okej, dobra, mogłem strzelić w Kenię. Już ostatnio na live widzieliście, że miałem problemy z Kenią. Uganda też jest dość często, co jest dość urocze, bo to nie jest najpopularniejsze. Znowu jesteśmy w Afryce. To nie jest najpopularniejsze państwo, możecie się domyślić. O, to jest bardzo... On chyba wie po aucie, wiecie? Kojarzę, że to auto jest popularne. Czy to przypadkiem nie jest gańskie auto? Czy kenijskie? O, dobra. Byłem bliżej. Właśnie tak mówię, kurde, jest za sucho, żeby dawać południe Gany. Raczej tak poszedłem na północ. Tylko nie pamiętałem, bo kojarzyłem, że to charakterystyczne auto jest tylko w jednym kraju. No tutaj mamy słońce za drzewami, ale tu ewidentnie słońce jest na północy, więc to jest południe. A to by oznaczało, że jesteśmy na totalnym wypizdowie. Droga? O, jakiś znak. To będzie pomocne, bo przyznam się, że mam problemy. Chyba cyrylicę widzę, wiecie? A jeśli... Chwila, moment. Jak to możliwe, że ja widzę Czy ja naprawdę widzę cyrylicę? Nie, chyba. No weźcie tę cenzurkę. Uzi din zigue. Nie, no kurde, nie. Wiecie co? Ja tutaj walę Eswatini. Unzi bungzi, jakaś południowa ta? Wiecie co, nie jestem pewien tego strzału, ale żeby to nie była jakaś kurde Papua czy Nowa Zelandia. Nie wiem, nie mam pojęcia. Poleciałem tutaj na czas. What?
What? To mi przypomina Mongolię. Czekaj, góry na południu dość mocne. Tam są dość ostre góry, jasna cholera. Ty, a to nie jest Nie, no to nie może być tajskie, chyba tajski znaczek, co? To mi wygląda jak jakaś daleka Mongolia albo Kazachstan. Gdzie my jesteśmy? Tu. Ale tam są dość duże góry, kurde bele. No widzę, że tutaj jest... Wiecie co? Nie wiem, czy tutaj są... Gdzie jest Street View? Czy dalej tutaj też jeździli? Ale może... Kurde, może to nawet niżej troszeczkę? Gdzieś tu mógłbym strzelić? Zobaczymy. Okej. Trochę bliżej kolega był. To był Patrzcie, Biszkek, tutaj jest przecież takie pasmo górskie. Zapominam o tych krajach, których nie było aż tak dużo na tamtych poprzednich mapach. No tutaj widzę, że jest ruch prawostronny, trochę jesienne zdjęcia. Szkoda, że tutaj tego auta nie zobaczę. Znowu te słupki. Gdzie te słupki ostatnio były? Czy to... Nie, to nie były Niemcy. W Litwie podobne słupki były, prawda? To mi wygląda trochę jak znowu Litwa. O, to się przyda. Kurwa, znowu zdjęcia się zmieniły. No jesteśmy ewidentnie w Europie. Wiecie co? Droga południe... Taka, powiedzmy, że... Jolo. To mi wygląda znowu na Litwę. Ale powiem wam, że to Eswatini, to się sam zdziwiłem. Dobra, zobaczymy, co zrobi pan kolega z Brytanii. No nie byłem. Nie trafiłem w kraj, ale jest powiedzmy dobrze, okej. 20 gier tego tygodnia? 0... O kurde, co jest? 0 punktów za wygraną? Jak to? Co to w ogóle ma być za sprawiedliwość? 0 punktów za wygraną będę zyskiwał? To jak mam awansować? Dobra, miejmy nadzieję, że nikt mnie nie wyprzedzi. Pokażę wam teraz tę gierkę, w której miałem... O, nie wiem, czy to Eswatini byłoby lepsze, ale sami ocenicie, który gest był lepszy. Będziecie trochę śmiesznie, albo wiecie, co mogę zrobić? Tylko będziecie mieli trochę mindfuck. Bo nagrywałem to z kamerką, ale puszczę wam teraz zapis tej gierki, którą, jak widzicie, nagrywałem kilka dni temu. Tutaj poprzednią gierkę wygrałem. Czyli tutaj po prawej będziecie widzieć mnie obecnego, a po drugiej stronie, w zasadzie przy swojej oryginalnej stronie, będziecie widzieć mnie byłego. No nie wiem, możecie sobie z tą wizją zrobić co chcecie. Miałem tutaj grę z Polakiem. Miałem kilka gier nagranych, ale postanowiłem, że może uda się coś fajnego nagrać. No i widzę, że to jest pierwszy strzał. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, bo mówię, nagrywałem to kilka dni temu. No ja tak myślę, wygląda to trochę, na pewno wygląda to w pewnym sensie nordycko, może skandynawsko, może trochę islandzko, ale jakoś tak za zielono na Islandię. Murki jakby takie brytyjskie. I sobie myślę, kiedyś widziałem filmik Rainbolta, w którym on zgadł kościół na Wyspach Owczych. I myślę sobie, to wygląda bardzo jak Wyspy Owcze. Myślę sobie, no jaka jest szansa na to, że to będą Wyspy Owcze? Ale postanowiłem, wiecie, gdzieś mi zawsze czegoś brakowało, żeby dać Norwegię albo dać Islandię. Zawsze gdzieś to było. Mam wrażenie, że to pasowało po prostu do Wysp Owczych. No i co się okazało? Że to były Wyspy Owcze. Jak się ucieszyłem tutaj, mimo tego, że to była tylko pierwsza runda i nie trafiłem dokładnie w to miejsce, więc to nie było nawet blisko 5K, ale powiem wam, że byłem z siebie dumny. Tu ewidentnie widać Japonię. Ja tak niektóre pamiętam, powiedzmy, zgadnięcia, niektóre nie, ale tutaj widać po i terenie, i po słupach elektrycznych, w sensie słupach wysokiego napięcia. Postanowiłem sobie dać tutaj północną wyspę, więc byłem praktycznie pewien, że to jest Japonia, tylko że jestem trochę słaby jeszcze, jeśli chodzi o tak zwane region guessing, o odgadywanie regionów. Znaczy, wiecie, staram się tam coś patrzeć na roślinność, na grunt, prawda? Czy bardziej mokry, czy bardziej czerwony i tak dalej, ale no tutaj się ewidentnie nie udało z Japonią. No i tutaj patrzę sobie na tę roślinność, gościu szybko zalokował i ja tak myślę, to mi wygląda albo jak Południowa Afryka, albo jak Australia. Znalazłem jakąś drogę, która by pasowała, no i niestety... Nie, to jeszcze nie jest ten guess. Okej, dobra, tak miałem mówić, że to chyba była Australia. Nie, miałem jedno takie zgadnięcie, już nie kojarzę w której to grze, w której przeciwnik dał Australię, ja dałem RPA, no i się żeśmy wymienili, w sensie on miał rację, ja nie i dużo punktów straciłem.
No tutaj ewidentnie jest amerykańska nawierzchnia i też nie jestem dobry w zgadywanie stanów, chociaż mam już kilka takich, powiedzmy, rzeczy, na które patrzę. Zazwyczaj jak udaje mi się gdzieś być blisko, to Seattle. I tak, widzicie, patrzyłem tutaj na Seattle i myślę sobie, kurde, to mogło być tamte okolice. Nie pamiętam, czy to były tamte okolice, ale tak potem zacząłem trochę martwić się, że to może być Seattle. Nie, to nie było Seattle, okej, dobrze. I nadal byłem bliżej niż kolega Szychu, więc nie pamiętam, kto tę grę wygrał, mówię wam szczerze. Berlin w ogóle, Berlin się w ogóle nazywa miejscowość. No tutaj słońce mi za dużo nie powiedziało, to mi wyglądało jak... właśnie, jak taka Rumunia. Zobaczyłem rumuńską flagę, chociaż to też może być mołdawska flaga. I tak myślę... jeszcze jest w ogóle rejestracja. Dałem w Rumunię, taką bardziej północną, górzystą. Chciałem znaleźć jeszcze jakiś napis. Patrzyłem trochę na bardziej wschodnią Rumunię. Zobaczyłem jeszcze piękną kapliczkę, więc to oczywiście nie mogła być jakaś... Znaczy wiecie, mogłaby być jakiś kraj azjatycki. Tym bardziej Ameryka Południowa, no ale to wiadomo, że tutaj flaga wisiała, więc było to widać. Troszeczkę bliżej znowu od kolegi Szycha, już wleciały mnożniki, więc trochę więcej punktów się udało mu urwać, ale też był blisko, też strzelił w Rumunię praktycznie środkowa, więc wielu punktów nie stracił. No tutaj piękny teren, no mapka się zajebista trafiła. Powiem wam, że chętnie bym tam trochę przy niej dłużej postał, no ale trzeba było tutaj grać. Postanowiłem szukać jakichś rzeczy typu auta i tak dalej, zobaczyłem napis, a na napisie jest Uppningstryksten. No to już wiadomo, że coś w stylu Norwegii, no i te góry też dość spore, więc no właśnie tutaj strzeliłem coś w stylu Norwegii. Trafiłem jakoś, znalazłem jakoś na szybko drogę, która idzie, chociaż z drugiej strony te góry chyba, w sensie na mapie trochę za daleko były, żeby to była ta droga, ale wiadomo, że tutaj nie idę po żadne 5K, tylko mniej więcej w region staram się trafić. Ostatnio robiłem takiego questa, żeby zdobyć 25 000 punktów na mapie Norwegii. Wiadomo, że nie w jednej grze, no bo dla mnie to byłoby niemożliwe, ale w wielu grach. I powiem wam, że to nie jest dla mnie łatwe. Często bywało tak, że totalnie nie trafiałem w regiony. No tutaj już widać cyrylicę, co tutaj próbowałem wyczytać i zobaczyć, czy są może jakieś literki typowe dla konkretnego języka, ale wiecie, tutaj zmiana jeszcze w ogóle była zdjęć satelitarnych, więc na początku mieliśmy takie dość suche tereny. Ta nawierzchnia bardzo słaba. Właśnie przypominająca jakby taką Rosję, Ukrainę może trochę. I tak strzeliłem właśnie w Ukrainę, bo wydawało mi się, że roślinność jest zbyt... O kurwa, to była... I tu dostałem po dupie, ale jeszcze przeżyłem. To była, kurde, Bułgaria. I to jeszcze jakiś obszar chronionego krajobrazu. W ogóle nie skojarzyłem z Bułgarią. W sensie tam też jest cyrylica, ale ta nawierzchnia przypominała mi bardzo rosyjską. No i tutaj znowu mamy jakąś cyrylicę, ale to już bardziej wygląda bałkańsko. Może nawet jak jakaś Chorwacja, Słowacja, Macedonia. Zobaczcie, że są napisy na znakach w 2 językach, tak jakby to było blisko jakiejś granicy. No tutaj kolega Szychu, mówię kolega, ale nie znam tego gościa, bardzo szybko lokował. I tak dałem, jak widzicie, trochę na granicy, jakby granicy 2 państw, dlatego mamy po arabsku. Arabskie są liczby, a nie napisy. Też dał w Serbię, no i okazało się, że to Macedonia i niestety tutaj już tyle punktów wleciało, że przegrałem, ale myślę, że te filmiki z GeoGesera są na tyle krótkie, że możemy zobaczyć jeszcze jedną grę. Nie wiem, chyba następna, nie wiem czy będzie dobra, czy nie, ale tutaj grałem z Ahmedem z Legii, jak widzicie. Z Legii. To mi wyglądało na jakieś Portoryko i chyba taka była moja pierwsza myśl, wiecie? Zobaczcie, mamy tutaj jakieś hiszpańskie napisy, ewidentnie jest jakby klimat amerykański, Ameryki Północnej, ale bardziej Ameryki Środkowej. I ja tak myślałem, że to mi przypomina trochę Florydę, ale no te napisy sugerują, że raczej to może być Portoryko. Ja tam chyba dałem Panamę w końcu i okazało się, że to było Portoryko. Dobrze pamiętam? Tak, to był ten gest, a ja chyba nawet się złapię za głowę, bo to okazało się, że to jednak było Portoryko. No kurde, tutaj żałuję, zwłaszcza, że gość dał Argentynę i tutaj dużo punktów. Jakbym zyskał trochę więcej punktów, to można byłoby to zrobić w 2 rundy. To już wygląda w ogóle jak jakaś... to była Hiszpania, okej. Dość nietypowa, powiem wam, że taka uliczka, chociaż ja tam nigdy nie byłem w Hiszpanii, więc nie wiem, ale mam wrażenie, że taka bardzo tropikalna. No tutaj wyczaiłem flagę,
ale nadal się zastanawiałem, czy lokować, bo pomyślałem, że to może być jednak jeszcze jakaś podpucha. W sensie wiadomo, jak ktoś flagę wiesza, to raczej nie bez przyczyny. Natomiast wolałem też ze względu na to, że kolega Ahmed tutaj się... Znaczy Ahmed, on się nie nazywa Ahmed. Legia. Kolega Legia się tutaj też wstrzymywał, wolałem poszukać dodatkowych informacji. No i tak... Tam nie widziałem żadnego morza. W sensie, nie wiem, czy tam było morze. Bardziej mi to... Nie wiem, czy tam może jest jakieś morze? No w tej mgle za wiele nie widziałem. Starałem się jeszcze skminić, o co tutaj chodzi z tymi napisami. No nie było tam żadnych chyba informacji. To chyba okazało się, że była Hiszpania, prawda? Ta flaga nie skłamała. Aha! Już wiem, o co chodzi. Patrzcie, jaka moja reakcja jest. Tak jest, ja wtedy pomyślałem, że to mogą być te Malediwy, czy jak to się tam nazywa. Pierwsza moja myśl, jak zobaczyłem tę hiszpańską flagę, pomyślałem sobie, że to nie wygląda jak kontynentalna Hiszpania. Że to wygląda jak wyspa. Że te... Aj, faktycznie, teraz mi się przypomniało, że tam spieprzyłem. Mogłem to zamknąć w 2 rundach, ale poszedłem trochę w bezpieczny strzał. Nie sądziłem, że to będą... Okazałoby się, że miałbym 2 rundy z rzędu, 2 gry z rzędu mega fajne strzały, bo te wyspy owcze... No i tutaj wygląda to... No, o kurde, jakieś purta. W co ja szczeliłem? Szczeliłem w Kolumbię. Nie widziałem żadnych aut, więc trudno mi było po rejestracjach stwierdzić, a nie do końca byłem... To chyba nie była Kolumbia. Nie do końca pamiętam, co tam z tego wyszło. Co to było? To była Kolumbia? A, gościu w Kenię strzelił. A, no to... A, to fajnie zrobiłem. To nie kojarzyłem, że tutaj dobrze strzeliłem. Dobra, tu widzę, że jest ruch prawostronny i od razu zalokowałem gdzieś tam okolice Ukrainy. O, gościu tutaj Legia już widzę, że idzie na żywioł, żeby jak najszybciej mnie zmusić do strzału. Ja postanowiłem jeszcze trochę podjechać. Upewniłem się, że jest tam cyrylica i w końcu chyba stanęło na jakiejś zachodniej Rosji. Gdzie gościu strzelił? W środkową Rosję. No to okazało się, że to jest zachodnia Rosja. No i tak się skończyła gra z kolegą Legią. Pozdrawiam wszystkich z Warszawy. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie. Być może macie dla mnie jakieś rady. Prawdopodobnie w dniu, w którym to oglądacie, jestem już w Goldzie 2. Co tydzień to awans. Nie wiem, gdzie się zatrzymam. No jeśli gra będzie mi tutaj... Ja tam dalej nagrywałem, ale już nie będę was zanudzał, także tutaj z jakimś Bułgarem gierka. Jak będziecie chcieli więcej, to możecie zostawić lajka, to wtedy wam ponagrywam takie rzeczy. I możecie napisać, czy wolicie gry na żywo, gdzie trochę mimo wszystko mogę gubić się, bo ja nie lubię grać i gadać, bo wtedy się skupiam na 2 rzeczach jednocześnie, a ja nie jestem w tym dobry. Czy lepiej takie komentarii, gdzie się faktycznie skupiam na grze, a potem to komentuję. I tak nie wiecie, co się dzieje, a ja też zapominam, bo ja nie pamiętam, co ja tam strzelałem. Prócz tych wysp owczych, bo to było akurat, muszę przyznać, że to było fajne. Jeśli miałbym zadmieć we własną trąbkę. No ale cóż, czasem trzeba. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak jak powiedziałem, zostawcie lajka i czekam na wasze opinie. Dzięki za oglądanie, zwłaszcza tym, którzy dotrwali do końca, bo wiem, że na moim kanale jest to temat bardzo niszowy. Dziana.